Co ma wspólnego dzisiejszy rynek nieruchomości, polski rynek nieruchomości z kimś takim jak Cinkciarz albo Konik? W ogóle nie wiem, czy wiecie, kto to był Konik, a wam w tej audycji to wyjaśnię. Co ma wspólnego? Otóż dzisiaj toczona jest walka z tak zwanymi spekulantami na rynku nieruchomości. I ta walka wydaje mi się, że będzie dokładnie tak samo skuteczna, jeżeli jest prowadzona tak jak do tej pory, jak była prowadzona w czasach ustroju dawno minionego, walka ze zjawiskiem koników lub cinkciarzy. Zaraz to wszystko wyjaśnię dlaczego, ale jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to koniecznie zapraszam, subskrybuj nasz kanał, pisz nam w komentarzach, o czym chcesz też kolejne audycje, a także zachęcam do wspierania naszego kanału, ponieważ wspierający za niewielką kwotę dostają wiele więcej, a nam dajecie przy okazji satysfakcję, że to co robimy ma jakiś sens. I teraz prędko przechodząc do sprawy tego, kto to jest w ogóle Konik. Pewnie wielu z Was nie pamięta. Konik to był taki ktoś, kto stał przed kinem i sprzedawał bilety do tego kina. Jeżeli Was dziwi, dlaczego ktoś nie mógł kupić biletów w kasie, a kupował u tego Konika, to wyjaśniam. W kasie nie można było kupić biletów, ponieważ te wszystkie bilety wcześniej wykupił Konik, a ludzie pasjami chcieli chodzić do kina. Kin było mało, były małe, więc w ogóle frekwencja w tych kinach była czasami 100%. Nie tak jak dzisiaj, kiedy mamy pełno kin, multiplexy i w zasadzie zjawisko koników wyginęło. A kim był Cinkciarz? Cinkciarz to taki przenośny kantor. Punkt wymiany walut bierze się oczywiście od słowa cińćmany, stąd się wzięła nazwa tych cinkciarzy. I dlaczego oni sprzedawali te waluty i gdzie? Sprzedawali te waluty pod takimi sklepami, które się nazywały na przykład Pewex albo Baltona i tam w czasach ustroju słusznie minionego można było wejść i kupić sobie dżinsy. Dzisiaj czy ktoś musi kupować walutę, żeby kupić sobie dżinsy tej samej marki co wtedy? Czy w ogóle w sklepach z dżinsami jest kolejka, jest tłum? Jeszcze przed otwarciem sklepu, tak jak to było wtedy? Nie ma. Dlaczego? Bo naprawiono rynek. A dlaczego powiedziałem, że to jest podobne do rynku nieruchomości w Polsce? Z prostej przyczyny. Dzisiaj odkryto, w cudzysłowie, że są ludzie, źli ludzie, którzy wykupują mieszkania, a potem chcą odsprzedawać cesję i z tymi ludźmi należy walczyć, podjąć walkę. Z fliperami, z funduszami, które potem wynajmują mieszkania w najmie instytucjonalnym i właśnie z tym złym zjawiskiem wykupywania mieszkań, czy też rezerwowania mieszkań po to, żeby później odsprzedać cesję. Tylko czy to nie jest taka trochę walka z jednej strony spóźniona, a z drugiej strony dlaczego w ogóle jest zjawisko tych ludzi, którzy rzucają się na te cesje? No więc tak, dlaczego się ludzie rzucają na rezerwowanie tych mieszkań? Czy przypadkiem nie dlatego, że zaproponowano projekt, pomysł dotowania kredytów dla osób chcących kupić mieszkanie. Dotowania, czyli tani, bezpieczny kredyt. To jest zarówno program rządowy, ale w programie opozycyjnym jest dokładnie ten sam plan. Nawet bym powiedział, że opozycja idzie dalej, bo jeszcze chce robić dopłaty do najmu, do czynszu. Skoro ktoś, jakiś deweloper czy jakiś flipper dowiaduje się o tym, że ma być taki program, który na rynek o małej ilości podaży w tej chwili nowych mieszkań ma wylać dodatkowe pieniądze, to naturalną reakcją dewelopera będzie pomyślenie, to ja może nie będę sprzedawał teraz, poczekam 2-3 miesiące i sprzedam
nieruchomość za 2-3 miesiące w lepszej cenie. Naturalną takim działaniem innych ludzi będzie tak, dobrze, ja słyszę, że mają rozdawać kredyty na mieszkania tańsze, rozdawać, to cudzysłów, ale po prostu dawać możliwość uzyskania tańszych kredytów. Wobec tego pewnie więcej osób będzie chciało kupić mieszkania. Wobec tego ja wykonam operację taką, zarezerwuję teraz sobie takie mieszkanie, podpiszę umowę rezerwacyjną, a potem będę robił cesję, będę zarabiać na tych cesjach w zasadzie, można powiedzieć, za nic, za tą moją inicjatywę teraz zgarnę za parę miesięcy jakieś pieniądze. Szczerze mówiąc, wielu deweloperów nie lubi takiej działalności, bo oni wolą mieć prawdziwych nabywców, a nie takich, no nazwijmy to, spekulacyjnych, oszukanych, takich, którymi potem będą problemy, bo oni tak naprawdę nie będą chcieli kupić tych mieszkań, więc nie będą tworzyli prawdziwej sprzedaży. Rząd wymyślił pomysł taki, że będzie można przeprowadzić cesję, bo przecież takie zakazanie cesji w ogóle byłoby dziwne, bo przecież zdarzają się różne sytuacje życiowe i faktycznie może się zdarzyć komuś, że kupił, zarezerwował sobie, wchodzi w inwestycję deweloperską, ale z jakiegoś powodu pośliznęła mu się noga w życiu i on musi tę umowę na przykład na kogoś scedować i rząd mówi sceduj sobie na kogoś z rodziny, a raz na 3 lata, taka jest propozycja przynajmniej na razie, będziesz mógł scedować takie mieszkanie na kogoś zupełnie obcego i w związku z tym my, rząd, zlikwidujemy problem, uwaga, problem, który sami wywołaliśmy, czyli problem zarabiania na cesjach. Może prawdziwym takim lepszym działaniem byłoby jednak stworzenie zachęt, stworzenie pomocy w budowaniu nowych mieszkań, ułatwienie procesu inwestycyjnego, stworzenie warunków do tego, żeby była większa podaż na rynku, większa podaż, a nie pompowania pieniędzy i budowania popytu. Bo zobaczcie, ten konik wtedy zarabiał tylko dlatego, że kina były takie malutkie i miejsc było malutko i filmy niektóre były grane w ogóle krótko. Wobec tego ludzie koniecznie chcieli zobaczyć jakiś film, zachodni film najlepiej i tam, bo na rosyjskie raczej tam koniki nie sprzedawały biletów, więc jeżeli chcemy zobaczyć jakiś zachodni film, a jest jego ograniczona oglądalność, no to taki konik zarabiał. To był system, który sam tworzył konika. On sam tworzył spekulacje na tym rynku. Dokładnie tak samo było właśnie z tymi cinkciarzami. Zobaczcie, odkąd uwolniono handel walutami, nie ma cinkciarzy w zasadzie. W ogóle nie ma peweksów przede wszystkim. Chcesz walutę? Idź sobie do banku, albo do kantoru, albo sobie w bankomacie wymienisz, albo w ogóle będziesz płacić kartą za granicą i w ogóle nie będziesz nigdzie wymieniać waluty. Większa dostępność, łatwiejsza dostępność zlikwidowało zjawisko cinkciarstwa. Większa dostępność kin, powstały multipleksy, a chodź sobie. Teraz oni wszyscy cierpią w tych multiplexach albo w wielu multiplexach na niedobór klientów. Oni chętnie by chcieli mieć takich wpychaczy, koników, naganiaczy, którzy by naganiali i zapełniali sale kinowe. A tak nie jest. To pokazuje, że tak naprawdę walki ze spekulacją, czy z jakimś takim zarabianiem na czymś, na tych sesjach na przykład, trudno będzie taką walkę wygrać z zakazami, utrudnieniami ustawowymi, bo ludzie zawsze znajdą sposób na obchodzenie tego prawa, na znalezienie czegoś innego. Jedyną taką słuszną metodą walki, jeżeli chcemy zlikwidować sesję, to jest zwiększenie po prostu dostępności mieszkań poprzez wspieranie podaży, a nie poprzez sztuczne
budowanie popytu. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj nasz kanał. Jeżeli interesuje Ciebie na przykład pośrednictwo lub inwestowanie, to korzystaj koniecznie z naszych szkoleń na Syment24.pl. Zapraszam również do wspierania naszego kanału i koniecznie do pisania nam w komentarzach, o czym chcecie robić audycje, żebyśmy zrobili dla Was audycje, bo takie audycje na Wasze życzenie bardzo chętnie robimy. Cześć i trzymajcie się.